Witam serdecznie Państwa na wykładzie pod tytułem Cecylia Renata Habsburżanka, szkic biograficzno-ikonograficzny, który zapowiada przygotowaną w Zamku Królewskim w Warszawie wystawę na temat królowych epoki wazowskiej. Jako historyk sztuki i badacz kultury dworskiej chciałbym się dzisiaj skupić głównie na ikonografii arcyksiężniczki austriackiej i królowej Polski, pierwszej żony Władysława IV, ale także na zjawiskach artystycznych związanych z jej bardzo bogatym życiorysem. Na wstępie chciałem jednak naszkicować ogólny zarys jej biografii. No właśnie, jest pewnym paradoksem, że do tej pory nie powstała chociażby szkicowa biografia tej władczyni. Być może przyczyną jest dosyć krytyczna opinia historiografów na czele z Władysławem Czaplińskim. Ale ad rem. Cecylia Renata urodziła się 16 lipca 1611 roku jako córka Ferdynanda Habsburga, arcyksięcia styryjskiego, w przyszłości cesarza, oraz Marii Anny Wittelsbach, jego kuzynki. Miała 5 lat, kiedy umarła jej matka i w wieku 11 lat jej macochą została Eleonora z domu Gonzaga, która wpłynęła na jej wychowanie, na jej profil także intelektualny. Między innymi wpłynęła także na jej pasje takie jak balet, jak taniec dworski, jak teatr, jak także botanika, czyli umiłowanie botaniki. I te pasje teatralno-muzyczno-botaniczne stanowiły w przyszłości pewną nić porozumienia z jej polskim małżonkiem. Jak pisała Bożena Fabiani, arcyksiężna brzydotę odziedziczyła po matce, podłużną twarz i duży, niezgrabny nos, ale była miła, łagodna, niezwykle dobra, lubiana przez otoczenie, uczuciowa, ogromnie kochająca rodzeństwo, rozumna i wykształcona. Oprócz niemieckiego znała łacinę i włoski. Była muzykalna. Należała do osób zorganizowanych i oszczędnych, dobrze gospodarujących finansami. Dzieliła też pewne pasje z mężem, jak polowanie i teatr. Z zapałem pomagała projektować i szyć stroje dla występujących aktorek i aktorów. Zmarła w wieku 33 lat. Król pojął, że odeszła kobieta, która wcale nie była mu obojętna. Początki życia w Polsce opisywał Mieczysław Lepecki. Była to młoda dziewczyna, niezbyt przystojna, ale zamiłowana w strojach i klejnotach. Na jej konnym portrecie w rysach malarz uwydatnił przede wszystkim habsburską dumę i nieprzystępność. Dobrze wychowana, ale tylko pozornie potulna, Cecylia Renata podczas pożycia z Władysławem niejednokrotnie musiała zaciskać zęby. Już z samego początku zraziła go uporem i chęcią współpanowania. Dworacy, nie wiedzący jeszcze, który z małżonków uzyska przewagę, rozpuszczali pogłoski, że Polska będzie miała nową królową Bonę. Nic jednak z tych zamysłów cesarskiej córki nie wyszło. Była to kobieta gospodarna i oszczędna, może nawet do zbytku. W przeciągu 7 lat pożycia małżeńskiego potrafiła zgromadzić ogromny majątek osobisty, oceniany na 8 milionów złotych, z których 4 miliony przekazała rodzinie w Cesarstwie Niemieckim. Być może na fakt, iż królowa nie doczekała się po dzień choćby wspomnianej biografii, wpłynęła opinia Władysława Czaplińskiego. Cytat. Kraj zyskiwał w niej poważną, skupioną, ale w gruncie rzeczy całkowicie obcą otoczeniu władczynię, która nie zaznaczyła się w historii polskiej niczym szczególniejszym. Królowa zapewne miała wpływ na rozdawnictwo prowincjonalnych urzędów, dostojeństw. W przekonaniu historyka była ona jednak winna w pewnej mierze swojej izolacji na dworze. Mająca wysokie pojęcie o swojej godności, uparta, niepotrzebnie psuła sobie stosunki z życzliwymi jej senatorami. Bardziej wyrozumiały w ocenie tej postaci był Edward Rudzki. Podkreślał, że Cecylia otrzymała stare wykształcenie, potrafiła swobodnie wysławiać się w listach, lubiła polować, zabawiać się w gospodarstwo domowe. Na przykład w 1630 z siostrą przygotowywała wiele przysmaków z pigw i cytryn. Nie brakło jej poczucia humoru. Miała dobre serce, nieraz wstawiała się do męża za różnymi pokrzywdzonymi. Nie mając wielkich wpływów na politykę, była w niej dobrze zorientowana, a swoje funkcje reprezentacyjne pełniła wzorowo. Powszechnie określano ją jako poważną. Jej wspaniałe koligacje podnosiły prestiż polskiej korony. Potrafiła taktownie nie akcentować wszystkiego, co ją dzieliło od poddanych. Nie miała dostatecznie silnej indywidualności, aby się oprzeć apodyktyczności męża, ale kiedy trzeba było, potrafiła przeforsować niemało ważnych dla siebie spraw. Dziedzinami, w których małżonkowie się dobrze rozumieli, były zainteresowania intelektualne i artystyczne. I teraz przejdźmy do jej bogatej ikonografii. W Palazzo Pitti znajduje się przepiękny portret
arcyksiężniczki w wieku 1,5 roku, przypisywany Giovanniemu Pierowi de Pomis. Artysta urodzony w Lodi, niedaleko Mediolanu, po pewnym epizodzie na dworze Ferdynanda Tyrolskiego w 1597 roku został nadwornym malarzem Ferdynanda Habsburga, jego ulubionym artystą. Prawdopodobnie kształcił się w warsztacie Jacopa i Domenica Tintorettów, stąd na jego twórczość wpłynął późny manierz wenecki. Był artystą wszechstronnym, nie tylko malarzem, ale także projektantem medali, architektem, mistrzem sztuki inżynieryjnej. Jak zauważa Dagmara Probst, cechami konstytutywnymi jego drugiego etapu twórczości, czyli tzw. etapu okresu arcydzieł, jest zwiększona głębia przestrzeni kompozycji i malarskość przedstawienia, w której ciepłe odcienie stały się nośnikiem nastroju. Zwraca uwagę tendencja do rzeźbiarskiego opracowania ciała modeli. Doświadczenie pracy jako architekta umożliwiło mu swobodniejsze odczucie tektoniki struktury malarskiej. Pomimo różnorodnych wpływów udało mu się osiągnąć niezależną formę, uniknąć eklektyzmu. Jak podkreślił Kurt Weusenschlager, twarzy swoich modeli nie traktował kazuistycznie, ale w sposób malarski. To weneckie dziedzictwo wyróżniało go od sztuki rudolfińskiej, zdominowanej przez wpływy niderlandzkie. Portret w Uffizi został przekazany przez Ferdynanda jego siostrze, wielkiej księżnej Toskanii, wraz z serią wizerunków innych dzieci, i ciotka Władysława Wazy zawiesiła ową serię w swojej ulubionej willi Poggio Imperiale pod Florencją. To jest przybliżenie tego wizerunku, który oczywiście podkreśla jej status wczesnego dzieciństwa, co wyraża między innymi brak klejnotów na głowie. No i oczywiście ta poza usadowienia modela na poduszce. Replika tego obrazu znajduje się w tej chwili w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. Cecilia Renata dosyć wcześnie, ponieważ w wieku 5 lat, otrzymała swój dwór i być może drugi kontrefekt naszej bohaterki w tymże muzeum powstał w związku z tym wydarzeniem. Tutaj widzimy już Cecylię w takim stroju stanowiącym miniaturę sukni dorosłej damy, z koszyczkiem pełnym kwiatów, z pieskiem, jednym z takich właśnie atrybutów portretowych ulubionych w okresie arcyksiążęcym. Co ciekawe, Cecilia Renata oraz jej starsza siostra przeniosły się na stałe do Wiednia dopiero w 1624 roku. Ich dwory pozostawały w ścisłym związku. Na przykład w latach 1630-37 miały wspólną nadochmistrzynię, którą była Margarita von Herbenstein. Taki dosyć skrótowy wizerunek Cecilii Renaty, oparty być może na portreciku 10-letniej panny, zdobi drzewo genealogiczne Habsburgów opracowane przez Egidiusa Sadellera i Markusa Christopha Sadellera, wydane w 1629 roku w Pradze. Warto podkreślić, że jej podobizny wpisywano nie tylko w przestrzeń ceremonialną, ale ważne polityczno-społeczne procesy ideowe. W 1631 roku pochodzący z Dolnej Austrii Matthias Mayer opracował do katedry świętego Wita w Pradze malowidło ścienne z wizerunkiem Ferdynanda II i jego rodziny. Pierwotnie było umieszczone nad wejściem do północnej nawy katedry, obok chóru organowego. W tej chwili to malowidło jakiś czas temu zostało zdjęte z muru, natomiast tutaj przedstawiam fotografie archiwalne i fragment malowidła z wizerunkiem Cecilii Renaty. Oczywiście kompozycja przedstawiała adorację Madonny z Dzieciątkiem przez świętego Wita i Ludmiłę Czeską w towarzystwie patronów czeskich Norberta, Jana Nepomucena. W dolnej partii krucyfiks adoruje Ferdynand II z synem Ferdynandem oraz Leopoldem Wilhelmem, a po prawej cesarzowa Eleonora, jej synowa Maria Anna i dwie pasierbice Cecilia Renata i Maria Anna. Co ważne, Mayer zajmował się głównie malarskim wyposażeniem katedry, której wnętrze odrestaurowano po ikonoklastycznych zniszczeniach z czasów Fryderyka V, króla zimowego. W proces restytucji zaangażował się osobiście cesarz Ferdynand. Pretekstem koncepcji ikonograficznej malowidła był konkretny kontekst liturgiczny. Upamiętnienie procesji dziękczynnej, która odbywa się co roku na pamiątkę zwycięstwa katolików nad protestantami w bitwie pod Białą Górą.
Po mszy świętej, odprawianej przy ołtarzu głównym, wierni formowali procesję przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych, która wychodziła z katedry wyjściem, nad którym widniało właśnie malowidło Mayera. Co ciekawe, z wyobrażonym celem marszu, czyli kościołem Santa Maria della Vittoria na Białej Górze. Sugestywność tej idei była jeszcze bardziej wzmocniona faktem, że uplasowanie kościoła na malowidle z fasadą zwróconą w stronę widza opierało się na rzeczywistej sytuacji topograficznej. Wizerunek Cecyli Renaty Mayer oparł na schemacie ikonograficznym, takim szablonie rozpowszechnionym przez obrazy Justusa Sustermansa, który wraz z warsztatem przybył na dwór cesarski z polecenia wspomnianej Marii Magdaleny. I tu widzimy fragment obrazu znajdujący się w tej chwili w zamku Forstenstein, który stanowi właśnie owoc owej twórczości Sustermansa na dworze cesarskim. Urodzony w Antwerpii, a wykształcony m.in. w Paryżu, Justus Sustermans w latach 1623-24 działał na dworze Ferdynanda II, uzyskał nobilitację wraz ze swoimi braćmi Maciejem, Janem, Nikolasem, Francem, Wincentym i Cornelisem. Na dwór cesarski wrócił z okazji koronacji brata arcyksiężniczki Ferdynanda na króla Węgier w grudniu 1625 roku. Czyli prawdopodobnie z wcześniejszego etapu pochodził pierwowzór tego wizerunku, gdzie Cecylia została przedstawiona ze starszą siostrą. Taka parafraza znajduje się w tej chwili w historycznej kolekcji landgrafów Hesse-Kassel w zamku w Löwenburg. Tutaj widzimy fragment, można dostrzec wyraźną predylekcję Cecylii do wyszukanych rys, do wyszukanych garniturów jubilerskich, o których później. I w czasie tego drugiego, ostatniego pobytu na dworze cesarskim powstał jeden z... to jest taka też kolejna parafraza tego ujęcia na rynku antykwarycznym. Domniemany wizerunek Cecylii Renaty, w katalogu opisany jako Klaudia Medycejska, co jest oczywistym nieporozumieniem. I kolejna wersja już dosyć przemalowana i uproszczona, pochodząca z dawnych zbiorów południowo-niderlandzkich. Natomiast, tak jak wspomniałem, podczas ostatniego pobytu Sustermansa na dworze powstał jeden z ciekawszych i bardziej wyrafinowanych portretów Cecylii Renaty z okresu przedpolskiego, czyli ten wizerunek znany m.in. z zamku Hradec u Nechanik, a także z zamku Grajburg w Austrii. I styl taki dosyć neomanierystyczny i konserwatywny w dużym stopniu odpowiadał gustowi cesarza. Tutaj widzimy wyraźnie inskrypcję identyfikującą modelkę. I kolejna wersja już zredukowana z rynku antykwarycznego. Obraz, który przez lata wisiał w zamku cesarskim i był identyfikowany jako portret Cecylii Renaty. Przed wojną został zakupiony do Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie, wisiał w Pałacu Brühla, siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj po prawej widzimy to takie skrótowe ujęcie tego wizerunku. I z Warszawy został wywieziony na Wawel przez Hansa Franka i od czasów powojennych jest uznawany niesłusznie za wizerunek Konstancji Austriaczki. Natomiast czy rzeczywiście jest to portret Cecylii Renaty z końca lat 20., no jest to pewien znak zapytania. Być może obraz powstał na odległość, jak czasami to praktykowano, stąd pewne odejście od utartej ikonografii arcyksiężniczki, choć oczywiście widzimy wyraźnie dominację tego późnego stylu mody hiszpańskiej. Widzimy tak zwany prognatyzm żuchwy, czyli szczękę habsburską, więc na pewno ta kwestia wymaga jeszcze dalszego zbadania. Widzimy fragment diademu modelki i bardzo piękny portret Cecylii Renaty z okolic Salzburga, namalowany w druku Annales Ferdinandei.
Też znamionuje tą właśnie tą modę hiszpańską z przełomu lat 20. i 30. XVII wieku i obok widzimy oficjalną tytulaturę arcyksiężniczki. Ów schemat wpisywał się portret znany z kilku redakcji XVIII-wiecznych. Tutaj widzimy wizerunek ów miedzioletniczy w obramieniu w pierwszej wersji, w kolejnej z Lipska oraz z Muzeum Pragi czeskiej. I w ów schemat wpisywała się także miniatura nabyta niedawno przez Zamek Królewski z historycznej kolekcji Johna Hawkinsa w Anglii, prawdopodobnie sprzedana po śmierci Jana Kazimierza na paryskiej licytacji. W XIX wieku wiązana z François Couletem, ale oczywiście jest to przykład tego aktywności artystów niderlandzkich na dworze cesarskim i dokument zaginionego jej portretu, zapewne całopostaciowego z początku lat 30. Tu widzimy bardzo rzadkie przedstawienie Władysława Wazy w czasie jego słynnej peregrinacji europejskiej, której 400. rocznicę obchodzimy w tym roku. Malowidło zdjęte ze stropu jednego z pałaców w Genui. W każdym razie chciałem zasugerować, że w czasie owych wojaży dwukrotnie odwiedził dwór cesarski i poznał osobiście swoją przyszłą małżonkę, czyli Cecylię Renatę, która zaprezentowała się w wyszukanym balecie dworskim. Była mistrzynią miarowego tańca, jak to ujął jeden z obserwatorów. I oczywiście fakt umieszczenia jej wizerunku na tzw. Kunstkamerze, czyli obrazie Gabinet Sztuki Władysława Zygmunta w centrum linii perspektywicznych zapewne stanowił pewną deklarację Władysława co do swoich zamierzeń matrymonialnych. Obraz ten prawdopodobnie był darem i swoistym raportem z podróży europejskiej, wręczonym ojcu oraz królowej Konstancji, którzy finansowali podróż Władysława, więc zapewne był taką deklaracją co do wyboru oczywiście tej kandydatki, na której królowi Zygmuntowi i cesarzowi najbardziej zależało. I oczywiście w tym okresie przedpolskim Cecylia Renata uczestniczyła w wielu oficjalnych wydarzeniach publiczno-dworskich. Często relacje z owych wydarzeń umiejscawiają ją jako tą ważną postać w ceremoniale, choć oczywiście te jej wizerunki, tak jak tu widzimy na miedziorycie Johanna Hauera, są dosyć skrótowe. Ważne też jest, aby przytoczyć kilka źródeł dotyczących jej fascynacji teatralnych z tego okresu cesarskiego, ponieważ jakby stanowiło to, tak jak wspomniałem, pewną nić wspólnoty z przyszłym małżonkiem. W listach do swojego brata przyznawała, iż wystawiane publicznie komedie stanowiły dla niej największą przyjemność, zwłaszcza w okresie karnawałowym, o ile cesarz był na dworze, niemal codziennie oglądano spektakle teatralne. Najbardziej gustowała w komedii dell'arte. W listopadzie 27 roku pisała o koronacji na królową Czech swojej macochy. Tego dnia nie było nic oprócz występu włoskich komediantów. Wasza miłość nie uwierzy, jacy to zacni ludzie. Kiedy indziej stwierdziła, że nikt nie podobał się bardziej niż dr Gracjan. Pod koniec maja roku następnego przyznała, w tych dniach mieliśmy dwie błazeńskie komedie i śmiałam się tak bardzo, że aż potem w nocy porządnie bolała mnie głowa. Sztuki jezuickie Cecylia Renata potrafiła ocenić jako dość ładne, ale wprost przyznawała, że ją nużą. Najbardziej krytycznie podchodziła jednak do teatru angielskiego, nie zawsze odwołującego się do tego, co szlachetne i duchowe. Mimo że doceniała talenty np. Pichel-Heringa, arcyksiężniczka uznawała Anglików na ogół za cokolwiek prostackich i nie do porównania z Włochami, a ich sztuki za dość niedorzeczne. O jednej z nich pisała, wydała mi się raczej niegodziwa, gdyż po pierwsze wcale nie mieli pięknych materii, a po drugie dialog wcale nie był ładny, a wręcz nikczemne szelmy z nich były. Te cytaty właśnie obrazują jej koneserstwo i znawstwo, jeśli chodzi o świat teatru i baletu. Oczywiście w wielu imprezach baletu dworskiego wodziła Rej osobiście i tą pasję kontynuowała pod polskim niebem. Tu widzimy też takie skrótowe przedstawienie Cecylii Renaty na fragmencie frontispisu miedzioletniczego z 1635 roku.
No i wchodzimy po kolei w tematykę polską. Jak wiemy, Władysław bardzo długo zwlekał z decyzją co do ożenku. Kandydatką na jego żonę była m.in. Elżbieta Stuart, starsza i młodsza, księżna Anna Carafa, Katarzyna Medici, Katarzyna Radziwiłłówna, wdowa po Gustawie Adolfie, Maria Nora oraz ich córka Krystyna, Anna Wiśniowiecka, Elżbieta Wittelsbach, infantka Maria Anna. Ale oczywiście tak naprawdę zależało mu, aby wynegocjować jak najlepsze warunki sojuszu ze swoją rodziną habsburską. I doprowadził do tego, że propozycja ożenku wyszła bezpośrednio ze strony habsburskiej na początku 1636 roku. Właściwie negocjacje trwały do momentu zaślubin per procura. Przedłużyły się m.in. ze względu na kontrowersje wokół przekazania w Lenno synom Cecylii i Władysława księstwa opolsko-raciborskiego, na co zgodził się Ferdynand II, ale co odrzucił po jego śmierci następca, czyli Ferdynand III. W każdym razie 14 grudnia 1636 roku podpisano traktat familijny, który miał charakter dynastyczny i ostateczne układy podpisano właściwie w momencie zaślubin per procura, czyli 9-10 sierpnia 1637. W lutym 1937 roku Władysław otrzymał z Wiednia naturalnej wielkości portret przyszłej małżonki. Tu widzimy relację nieco wcześniejszą prymasa Czech, który wspominał jeszcze w styczniu tegoż roku, że w całej Pradze nie można było odnaleźć godnego wizerunku Cecylii Renaty. I tym godnym artystą do wykonania owego wizerunku okazał się Franz Lux, urodzony w Antwerpii, ale sam określający się wiedeńskim Rubensem. To jest replika, właściwie zredukowana do popiersia kopia, czy replika tego pierwszego wizerunku, który został wysłany do Polski. Nie spodobał się królowi ze względu na ów strój hiszpańsko-włoski, który nie odpowiadał jego gustom. W każdym razie ten pierwszy portret zaginiony w tym momencie, jego replika była wspominana w inwentarzu Leopolda Wilhelma z 1659 roku. Portret w pełnej postaci, wykonany farbami olejnymi na płótnie, przedstawiający Cecylię Renatę, wielką księżną Austrii, trzymającą wachlarz w prawej ręce. Za fotelem widoczny indianiszy rab, czyli prawdopodobnie papuga. I tak jak wspomniałem, dwór cesarski stanął przed koniecznością wykonania kolejnej wersji wizerunku. Tu wyraźnie są dwie relacje, które przekazują, iż Polska zażądała wręcz, aby królowa przybyła do Polski wraz ze swoim Frau Zimmerem w strojach francuskich, czyli à la moda. A na dole widzimy wyraźnie, iż król naciskał na przedstawienie spełniające te reprezentacyjne wymogi w stopniu szerszym. I tu właściwie widzimy owoc owych targów. Najwybitniejszy artystycznie portret Cecylii Renaty zachowany do naszych czasów i też, co ciekawe, najciekawszy kobiecy wizerunek autorstwa Franza Luxa. Cecylia Renata już suknia wierzchnia jest czarna, czyli to wskazuje, iż powstał po śmierci cesarza Ferdynanda, ale suknia spodnia zapowiada już uroczystości weselne. I w tym obrazie też zastosował Lux taką specyficzną perspektywę, iluzję patrzenia przez modela na widza z góry, podczas jej postać wywyższona wizualnie dzięki konturom ukrytym pod suknią. Królowa trzyma w ręku wachlarz chiński, który prawdopodobnie jest darem od swojego narzeczonego. Na ramię opada lok miłości z faworem, także jest klejnotem podarunkowym zapewne. Całość jest ujednolicona wizualnie poprzez zestaw biżuterii łączący późnomanierystyczne i wczesnobarokowe trendy, a także umiejętnie wykonana koronka zdobiąca suknię i kaskadowe mankiety w stylu à la négligence. Tu widzimy fragment tego portretu oraz jego mniej udaną kopię w zbiorach wiedeńskich. Fałdy i migotanie haftowanych jedwabi, umiejętność światłocień, synteza dynamizmu i majestatu to cechy, które sprawiają, że obraz
Ten jest nie tylko najlepiej zachowanym wizerunkiem naszej bohaterki, ale rzeczywiście stanowi wyjątek w oeuvre Franza Luxa. Oczywiście tu, jak widzimy wyraźnie, portret powstał przed wyjazdem do Polski, natomiast arcyksiężniczka wraz ze swoim małżonkiem powróciła do Austrii w 1638 roku i wtedy powstał wizerunek króla w najlepszej wersji zachowany w tej chwili w zamku Ambras. Tu na dole fragment rachunku, który potwierdza, jeden z dwóch rachunków, które potwierdzają ścisłe związki dworu polskiego z Luxem, który wykonywał przede wszystkim portrety, m.in. Anny Katarzyny Konstancji, ale także wizerunki religijne, m.in. do dworu Jana Kazimierza w Nieporęcie. I w czasie owego pobytu w 1638 powstał trzeci portret Cecilii Renaty, już jako królowej Polski. Był on opisywany w inwentarzu Leopolda Wilhelma. Portret całej długości, wykonany farbami olejnymi na płótnie, przedstawiający królową Polski, Cecilię Renatę, z koroną i berłem leżącymi na stole obok niej. Zachowała się replika czy kopia zredukowana do popiersia w historycznych zbiorach wilanowskich oraz przedstawienie Cecilii Renaty na malowidle w kościele dominikańskim w Wiedniu. Tu widzimy właśnie fragment tego malowidła oraz całość ujęcia Adoracja Matki Bożej Różańcowej przez świętego Dominika i członków zakonu i rodzinę habsburską. Król także zadbał o to, aby powstały wizerunki autorstwa jego nadwornego malarza, czyli Pietera Dankersa-Derii. Trudno powiedzieć, czy to przedstawienie kazał namalować jeszcze w 1636, co jest wielce prawdopodobne, przed śmiercią Ferdynanda II. W każdym razie ten obraz jakby dokumentuje wyraźną idealizację jego narzeczonej. Artysta musiał wybrać się na dwór habsburski osobiście, ponieważ owocem tej wizyty jest bardzo ciekawy konterfekt arcyksiężniczki jeszcze w zbiorach w Gripsholmie, który już też znamionuje żałobę po śmierci Ferdynanda II i też predylekcję naszej bohaterki do profuzji klejnotów, koronek, galonów, fetocji i wszelkich form zdobiących ciało. Tutaj właściwie ten obraz stanowi takie pokłosie tej renesansowej, manierystycznej tradycji, że to strój właściwie nosi ciało, a nie odwrotnie. Zastanawia bardzo nietypowy wisior zawieszony na czarnej nici na piersi, taki dosyć asymetryczny. No i oczywiście łańcuch, który bez wątpienia, noszenie, które bez wątpienia jest darem narzeczeńskim od Władysława. Tak samo darem jest ów fawor miłosny, zawieszony na czerwonej kokardzie na lewym ramieniu bliskim serca. Tutaj także widzimy inną wersję owego przedstawienia z łańcuchem zbliżonym do łańcucha znajdującego się w szkatule królewskiej w historycznych zbiorach czartoryskich. Oczywiście królowa, same zaślubiny nastąpiły w kościele Augustianów w Wiedniu. Cecylia wystąpiła w białym, bogatym złotogłowiu, w diamentach i perłach, kosztownie wystrojona. Ze względu na okres żałoby uroczystość była dosyć skromna. Podczas publicznej audiencji poseł polskiego króla zwrócił się do cesarza z prośbą o rękę arcyksiężniczki. Następnie przemawiali cesarzowa Maria Anna, arcyksiąże Leopold Wilhelm, ambasador Filipa IV, a na koniec zabrał głos sam Ferdynand, który wyraził zgodę po łacinie na ów sojusz, siedząc na tronie. Odbył się bankiet, po którym cały orszak ruszył w stronę Polski. Królowa, jeszcze nie królowa, ale już żona Władysława IV była witana hucznie między innymi w Łomuńcu i przede wszystkim w Krakowie. Tu widzimy fragment dekoracji bramy triumfalnej, jednej z dwóch bram wówczas przygotowanych na ów wjazd. Wobec Twej ręki blednie jaśmin i życzy sobie w niej umrzeć, a róża uważa to za zdobycz, gdy jej delikatna krew przybierze barwę blasku Twych warg.
Głosił na okoliczność ślubu śląski poeta Christian van Hofmannswaldau. Na polach łobzowskich w imieniu władz miasta, królową i królewicza przyjął Jerzy Pipan, a następnie w łacińskiej oracji opiewał sojusz Sebastian Cichoszowski, tworząc obraz małżeństwa wyczekiwanego przez całą Europę. Przy kościele świętego Floriana przekazano królowej berło Akademii i pochód ruszył w stronę Barbakanu. Pierwsza brama triumfalna tradycyjnie została ustawiona na początku ulicy Floriańskiej. Zdobił ją między innymi wizerunek króla oraz mechaniczny orzeł biały, który podał królewskie insygnium geniuszowi, który to obniżył się w kierunku jadącej powozem królowej, oferując jej koronę i berło, a potem niemal w jednym momencie zniknął z oczu wszystkich. W Zamku Wawelskim burgrabia krakowski złożył na ręce monarchini klucze do wawelskiej siedziby. Po odśpiewaniu Te Deum i uroczystym bankiecie całe miasto rozświetliło się ogniami sztucznymi, symbolizującymi pochodnie Hymena. W kolejny wieczór zaprezentowano na rynku krakowskim wyrafinowany pokaz alegoryczny, którego dominantą były dwie kolumny symbolizujące Herkulesa z inicjałami nowożeńców oraz pawilon w formie zamczyska, z którego wydobywały się ogniowe kaskady. Reprezentujący Akademię Joachim Speronowicz opisywał Władysława jako słońce, które prowadzi samotny żywot, jednak bez obecności małżonki Luny, czyli Cyntyjki, jego żar wysuszyłby całą ziemię. Poprzez Niepołomice i Pinczów, a także Iłże, gdzie król incognito przywitał swoją małżonkę, Cecylia dotarła do Warszawy. Królowa kołoujazdowa wjechała ubrana w strój, który poleciła wykonać według nowej maniery, czyli maniery francuskie, alla moda. Ukryci w jednej z bram triumfalnych artyści oczarowali Cecylię Renatę przeuroczą muzyką wokalną oraz instrumentalną. Wchodząc w zawody z samymi niebiosami, zachwycili uszy. Inskrypcję wołało m.in. Królowo, dla Ciebie Warszawa otwiera te bramy. Mury stoją dla Pani otworem serca jeszcze bardziej. Witano z pokłonem odrodzicielkę dla naszego Lechity, Astrę zwiastującą odrodzenie Złotego Wieku. To właśnie podczas ówczesnych uroczystości weselnych powstał polonez koronacyjny polskich królowych, który przyszedł do historii jako Carmen Patrie, a jego melodia przetrwała do naszych czasów w kolędzie Bóg się rodzi. Tu widzimy rekonstrukcję większej, bardziej okazałej bramy triumfalnej z wizerunkiem świętej Cecylii, a nad nią przedstawieniem godła Warszawy, czyli syreną i fragment rachunku na przygotowanie owych dekoracji efemerycznych. Nie były to pierwsze dekoracje tego typu, ale najbardziej okazałe i co ciekawe, fragmenty owej bramy służyły jeszcze następcom Władysława i Cecylii przez 100 lat. Także była to rzeczywiście taka wyjątkowej rangi inicjatywa artystyczna. To oczywiście żetony rozsypywane pośród tłumu w czasie po wyjściu orszaku z kolegiaty warszawskiej, gdzie potwierdzono zaślubiny, i medal zaślubinowy autorstwa Sebastiana Dadlera z takim skrótowym przedstawieniem Cecylii Renaty. Oczywiście para nowożeńców otrzymała bardzo liczne dary. O klejnotach za chwilkę. Tutaj tylko przykład takiego wybitnej klasy złotnictwa, dar metropolity kijowskiego dla Cecylii i Władysława, przechowywany w klasztorze dominikanów w Krakowie. Co ciekawe, po prawej stronie święta Cecylia, po lewej święty Władysław, czyli takie, może być, alter ego nupturientów. Punktem najważniejszym po zabawie weselnej był balet dworski, przygotowany głównie pod nadzorem siostry Władysława, Anny Katarzyny Konstancji, czyli Więzienie miłości. Tutaj po prawej stronie widzimy także jeden z druków panegirków, adresowanych przede wszystkim do opinii publicznej ówczesnej. Panegirków, w którym Władysław oczywiście był określony jako Władysław Jagieł, z rodu Jagiellonów, ponieważ ani Wazowie, ani opinia publiczna nie używały w tym okresie terminu Wazowie. Snopek był Snopkiem Jagiellońskim i jak widzimy Władysław był Władysławem IV Jagiełłą. Może nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły owego przedstawienia. W każdym razie te inicjatywy baletowe stanowiły jeden z większych pasji Cecylii Renaty.
Tutaj właściwie w tym przypadku była jedynie odbiorczynią, natomiast w lutym roku następnego osobiście przygotowywała choreografię i występowała jako główna bohaterka baletu Africa Supplicante, czyli Błagająca Afryka, między innymi w przebraniu Mauryjki. Wykonywała ballo di Firenze, taniec bawarski w maskach. Oczywiście najważniejszym punktem ideowym i artystycznym celebracji była inscenizacja opery Santa Cecilia, czyli Święta Cecylia. Tu widzimy rysunek, który nawiązuje do jednej ze scen inscenizacji i strony tytułowe libretta i sumariuszów, i fragmenty z prologu oraz z takiego intermedium, które stanowiło epilog. Fragmenty, które podkreślają ten wymiar propagandowy, epitanamijny owego przedstawienia. Jak pisze Barbara Przybyszewska-Jarmińska, rekomendowany przez arcyksiężną Klaudię, która przybyła z Cecilią do Warszawy, temat opery miał oczywisty wymiar propagandowy i wydźwięk polityczny. Historia świętej Cecylii i jej męża Waleriana, którzy w pogańskim Rzymie poświęcili życie dla religii chrześcijańskiej, mogła stanowić wzór i metaforę postaw Cecylii, Renaty i Władysława. Z jednej strony córki cesarza broniącego religii rzymskokatolickiej przeciwko heretykom w wojnie 30-letniej, a z drugiej króla Polski, który od chłopięcego wieku próbował pozyskać dla Kościoła rzymskiego prawosławną Moskwę oraz skutecznie bronił chrześcijańskiej Europy przed Imperium Tureckim. Tu fragmenty ilustracji panegirycznych z takim właśnie przedstawieniami świętej Cecylii, nawiązującym oczywiście bezpośrednio do bohaterki naszego dzisiejszego spotkania. I bardziej ludyczna forma celebracji, czyli przedstawiciele Rady Miejskiej Torunia wręczyli w okazałym, pozłacanym pucharze także pozłacane pierniki toruńskie w kształcie figur króla oraz królowej. Tu po lewej stronie widzimy odlew zaginionej formy piernikowej, właśnie nawiązującej do nowego nurtu ludycznego, i dosyć ludyczne przedstawienie królowej na majestacie jako dekoracji intercyzy ślubnej pary monarszej. Inne takie przedstawienie religijne, czyli jej kryptoportret religijny jako wiary, właściwie fides, na ilustracji autorstwa Goethego do druku Mikołaja Kiszki. I właściwie oczywiście zwieńczeniem owego cyklu celebracji weselnych był pokaz fajerwerkowy na dziedzińcu Zamku Królewskiego, który osobiście doglądał król Władysław. Pokaz nie do końca udany, ponieważ wszystko spłynęło nieco za wcześnie niż to przygotowywano, ale znamy szczegóły owych dekoracji, które były rzeczywiście wyjątkowe, także na skalę warszawską. A takim epilogiem owych fest był turniej przygotowany na wzór turnieju rzymskiego, Torneo a piedi a lume di torcie, czyli właściwie bariera przy wykorzystaniu bardzo drogich, wyrafinowanych powozów. Barbara Przybyszewska-Jarmińska odkryła niedawno druk w Berlinie, druk ulotny, który stanowił swoisty sumariusz owego przedstawienia, i okazało się, że można zakonstruować tytuł jako batalia, czyli wojna między Marsem i Amorem. Żołnierze Marsa byli jednocześnie kawalerami Cyntyjki, czyli Cecylii Renaty, i całość zwieńczył pochód alegoryczny z postacią Sławy na początku. Co ważne, król przekształcił rezydencję warszawską, jakby doprowadził także do przebudowy sali teatralnej i także przygotował bardzo złożony program ikonograficzny wyposażenia Pałacu Ujazdowskiego, który był oficjalną siedzibą królowej. I ten cykl autorstwa Tomasza Dolabelli, jego warsztatu, między innymi przedstawiał właśnie wjazd i koronację Cecylii Renaty, a następnie narodziny ich syna Zygmunta Kazimierza. Relacja Jana Cynerskiego-Rachtamowicza dowodzi, iż obraz odwołujący się do ingresu jakby był punktem centralnym. I tu cytat. Oto zaprezentowana dzielnym Polakom Cecilię Renatę, szczęśliwą ze swojego ingresu, oto raduje się Wenus, triumfatorka, i chór wszelkich bóstw życzy pomyślności i bije brawo w swych zastępach. Cynerski w kolejny obraz komentuje. Czy ze względu na jakże godne Twoje dary wdzięczna polska kraina zyska na potędze?
I po części sam sobie odpowiada. Szczęśliwe jesteście orły, błogosławione przymierze i małżeństwo zawarte w trosce o państwo. Na kolejnym obrazie królowa jest przedstawiona przez personifikację cnót, zastrę na czele, która obsypuje ją zasłużonymi darami. Poeta konkluduje: i tak nasza Rzeczpospolita została zjednoczona pod przychylnym niebem. Kiedy tak liczne cnoty pojawiły się w polskim świecie, jakże Sarmata szczęśliwy z powodu tej obfitości. Odradzają się złote wieki, skoro królowa Renata gwarantuje panowanie naszej religii. I właściwie takim zakończeniem, co może być paradoksalne, owego ingresu był wjazd królowej do Wilna w 1639 roku. Nie zachowały się dokumenty ikonograficzne, natomiast druk w zbiorach czapskich pozwala na zrekonstruowanie ideowego zamysłu owej bramy triumfalnej zorganizowanej przez akademików wileńskich, ale prawdopodobnie pod wpływem i za sugestiami króla, ponieważ przesłanie owych dekoracji w dużym stopniu było adresowane do królowej, stanowiło taką admonicję wobec monarchini. Nieprzypadkowo właśnie po wyjeździe z Wilna nastąpiła największa kłótnia monarchini z królem. Poszło o stanowisko marszałka dworu, którego to narzucił król wbrew woli właśnie Cecilii Renaty. I te emblematy dekorujące bramę stanowiły właśnie takie wezwanie. Nad łukiem, nad arkadą, czy w świetle arkady zawisło serce z przedstawieniami małżonków. Główne kolumny portyku także dekorowano wizerunkami Cecilii i Władysława. Oczywiście dominował motyw przywrócenia Złotego wieku, ale także ów admonicja. Zwłaszcza na rewersie bramy zaprezentowano portret królowej z 2 koronami, królewską i arcyksiążęcą. Z chmur wyłaniała się ręka w asyście napisu deklarującego, iż obydwie godności należą się córce cesarza, ale emblemat sąsiadujący miał przesłanie aktualizacyjne. Waleczny jest ten, kto siebie zwyciężył, bardziej niż ten, kto najsilniejszy zwyciężył mury. Kolejny sławił cnotę wielkoduszności królowej, a inny sugerował jej przykładanie pełni staranności. Wielki mozuł pracy podejmowany dzięki wytrwałemu duchowi i szczególnej energii, która powinna wznosić się ku wielkim czynom i rzeczom trudnym. Kolejny symbol wyrażał królewskie oczekiwanie co do małżonki. Focendabitur zostanie obdarzona płodnością. Na innym emblemacie orzeł cesarski prezentował 3 belki habsburskie w towarzystwie napisu: nawet małe rzeczy wzrastają dzięki zgodzie. Wkrótce owe oczekiwania zostały spełnione. Tutaj jeszcze widzimy zaginioną miniaturę właśnie z końca lat 30., która dokumentuje taki prawdopodobnie maskowy, baletowy strój Cecilii Renaty. No i właśnie owe oczekiwania spełniły się w kwietniu 1640 roku, kiedy królowa urodziła syna Zygmunta Kazimierza. W Monachium zachował się portret przycięty, natomiast widzimy po lewej stronie fragment łóżeczka, więc królowa podtrzymywała tulipan nad łóżeczkiem ze swoim synem. I na wystawie Rządzi się olśniewać z 2019 roku zaprezentowano klejnot, który monarchini otrzymała od swojego małżonka jako wyraz wdzięczności za urodzenie syna. Ów klejnot poprzez zbiór Jana Kazimierza znajduje się w tej chwili w Luwrze. Cecilia Renata przywiozła do Polski niezwykle cenne klejnoty. Jak podkreśliła Ewa Letkiewicz, w latach 20. i 30. nastąpiły zmiany w sposobie używania biżuterii w modzie kobiecej na rzecz pewnego umiaru, prezentowanego poprzez garnitury charakteryzujące się ujednoliceniem kolorystycznym i ornamentalnym. Królowa na swoim ślubie ubrana była, jak wspomniałem, w białą suknię haftowaną złotą nicią, perłami i obsypaną drogimi kamieniami. Po zaślubinach otrzymała od swoich gości, poddanych, od małżonka rozliczne podarki złotnicze i biżuteryjne, łącznie 180 sztuk wartości 1 miliona florenów. Od króla m.in. 2 perły wielkiego szacunku, które na tablicy złotej zawieszone, kanak wielki diamentowy, manele diamentowe, 2 zausznice. Na wspomnianym portrecie oczywiście widzimy owego orła kameryzowanego drobnymi kamieniami, z większym kamieniem na piersiach, o głowie zwróconej w prawo, zwieńczonej otwartą koroną. Orzeł dzierży w szponach jabłko i miecz.
Bardzo zbliżony orzeł wysadzany małymi diamentami należał do Ludwiki Marii, prawdopodobnie właśnie przez jej zbiory Jana Kazimierza trafił do Galerii Apollina w Luwrze. Modę na używanie precjozów z przedstawieniami heraldycznymi rozpowszechniła w Polsce Anna Habsburżanka oraz Konstancja. Tego typu formy łączyły w sobie cechy heraldyczne i emblematyczne. Niektóre z tego typu klejnotów stały się częścią wyprawy ślubnej Anny Katarzyny Konstancji, która wywiozła do Rzeszy m.in. zawieszenie, w którym orzeł biały, a w nim rubin wielki u piersi, 3 zaś małe rubinkowe sztuczki, a perły okazałe, wycenione na 700 talarów, orzeł biały, herb na sercu mający, przy którym 2 rubiny, a inne wszystkie diamenty ze 3 wiszącymi perłami, wyceniony aż na 1200 talarów i nieco tańsze zawieszenie z białym szmelcowanym orłem, w którym 7 diamentów, 3 okrągłe perły i 1 wielka wisząca, wycenione na 120 talarów. Tu widzimy fragment jeszcze z pierścieniem z diamentem płótnym. Tego typu pierścień był symbolem władztwa szwedzkiego w ionosferze wazowskiej i fragmenty obrazu z taką egretą dekorującą głowę królowej oraz niezbędny atrybut jej sztuki portretowej, czyli wachlarz, w tym przypadku wachlarz z piórami strusimi. Ten portret był punktem wyjścia dla ikonografii późniejszej Cecilii Renaty i właściwie chyba najważniejszym w takim ujęciu historycznym. Tutaj przykładowy wizerunek Zygmunta Kazimierza ze zbiorów monachijskich. Wzmianka, iż królowa jeszcze w latach 40. starała się sprostać wymaganiom króla co do najnowszych wymagań mody francuskiej. I portret znany bardziej jest z wersji szwedzkiej, natomiast w redakcji monachijskiej, bardzo ciekawy, chyba właśnie pierwotnej, ponieważ przedstawia szczegóły, które są nieobecne na redakcji sztokholmskiej. Oczywiście w obu przypadkach dominuje w tle ogród, czyli ta pasja ogrodnicza królowej, jak wiemy przy Villa Regia oraz przy Pałacu Ujazdowskim król zadbał o ten entourage ogrodowy. Przy przyszłym Pałacu Kazimierzowskim między innymi zbudował Lusthaus, taką altanę z marmurowymi kolumnami, gdzie królestwo zwykło jadać i czasem pod wieczór siadać. Tutaj widzimy także inny przykład garnituru jubilerskiego monarchini z wiecznotrwałym faworem na lewym ramieniu od króla i bardzo ciekawe przedstawienie korony koronacyjnej polskich królowych na obrazie monachijskim. Jest to właściwie unikatowy przekaz tak zwanej korony Jadwigi Łokietkówny z okresu jej panowania, która była ostatni raz wykorzystana do koronacji polskiej królowej w czasach Marii Kazimiery Sobieskiej. I sygnatura Petera Danckery-Sederii. Inna redakcja popiersiowa ozdobiła gabinet marmurowy w Zamku Królewskim, który był taką apoteozą owego rodu jagiellońskiego, jak wtedy określano wazów. I przykład oczywiście tłoku pieczętnego z Cecilii Renaty z jej oficjalną tytulaturą. Peter Danckery-Sederii namalował także portret konny monarchini. Niestety nie zachował się do naszych czasów. Tu widzimy jego kopię w zbiorach duńskich. Co ważne, ten wizerunek powieszono w sali audiencjonalnej, czyli tworzył pewien taką ważny punkt zwrotny w ceremoniale nadwornym. W każdym bądź razie owo przedstawienie skopiowane przez Wilhelma Hondiusa na miedziorycie wydanym w 1645 roku już miało charakter komemoracyjny, to znaczy była to pamiątka po monarchini sprezentowana Zygmuntowi Kazimierzowi. Tu widzimy fragmenty sugerujące jedną z ich pasji, czyli myślistwo. Tu właściwie była sugestia takiego polowania już w ujęciu transcendentnym. To wspomnienie jej egzekwii, które zostały zrealizowane w Gdańsku. Dekoracja, projekt epitafium na serce oraz fragment płyciny z jej wawelskiego sarkofagu. Królowa zmarła 24 marca 1644 roku w Wilnie. W ówczesnej oprawie funeralnej podkreślano homonimiczne związki między imieniem królowej a łacińskim słowem oznaczającym odrodzona oraz niebiańska, w oparciu o grę słów Celo, Cecilia, Renata, odrodzona w życiu wiecznym.
Punktem wyjścia dla mechanizmów alegorycznych zadedykowanych pamięci polskiej monarchini była dewiza Mors Victa, czyli śmierć zwyciężona. To sarkofag autorstwa Christiana Bierpfaffa, zakonserwowany w 2019 roku ze zbiorów wawelskich, oraz przerys miniatury, właściwie jest określony jako znak orderowy, czyli taki medalion prezentowany zapewne za życia Cecylii jako wyraz szczególnej łaski, ale uzupełniony w czasie uroczystości funeralnych owym motywem czaszki. Oczywiście informacja o śmierci królowej spowodowała przygotowanie egzekwii w stolicach, zwłaszcza katolickich państw Europy. No, nie dziwi, że w tym kościele, gdzie zawarła ślub per procura, w tej samej przestrzeni wzniesiono Castrum Doloris ku czci królowej Polski i zachowały się przerysy emblematów wykorzystanych w tej dekoracji. Jeden z owych emblematów, właśnie tutaj wyrażony w inskrypcji, głosił: czemuż roztaczasz przede mną złoto zdobione kamieniami szlachetnymi? Dlaczegoż moja miłość miałaby szaleńczo pożądać takich rzeczy? Ta głowa nie domaga się koron, szyja więzów, ta ręka nie pożąda bereł. Kto chce, niech je chwyta. Więcej dla mnie znaczą gwiazdy. Ogrom złota, który wam wydaje się pospolitym brudem. Oczywiście także dwór Habsburgów hiszpańskich przygotował dwudniowe celebracje. Wielkie Castrum Doloris wzniesiono w klasztorze Karmelitek Bosych na zlecenie królowej Izabeli. Tutaj widzimy portret, który prawdopodobnie wiąże się z ową celebracją funeralną. I także w rzymskim kościele świętego Stanisława Jan Sobiepan Zamoyski wystawił Castrum Doloris projektu Giovanniego Battisty Magno, zwanego Modenino. Nad jednym z herbów umieszczono ozdobiony mitrą i cyprysem kartusz z dewizą in aquilem Austriacam et Sarmaticam oraz inskrypcją: dlaczego orły nie muszą się zabezpieczać przed palącymi promieniami słońca, ponieważ toną we łzach. Tu jeszcze na koniec wspomnienie długiego trwania jej ikonografii już post mortem, czyli portret graficzny przygotowany już w trzeciej ćwierci wieku XVII, ale prawdopodobnie w oparciu o nieznane przedstawienie powstałe za jej życia. Fragment ornatu darowanego kamedułom warszawskim co ciekawe, uszytego z tego samego materiału, z którego powstała suknia zaprezentowana na wstępie wizerunku monachijskim królowej, oraz przykład takich meandrów jej ikonografii, czyli przedstawienie Anny Habsburżanki w Turnie podpisanej jako Cecylia Renata z Pałacu w Wiśniowcu. Bardzo dziękując za uwagę, chciałem tylko wspomnieć, iż temat jeszcze zasługuje zapewne na dalsze eksploracje. Chciałem zaprosić serdecznie Państwa do Zamku Królewskiego i podziękować wszystkim, którzy okazali życzliwą rękę w czasie pracy nad tym referatem, w szczególności profesorowi Ostrowskiemu, profesorowi Friedrichowi Polorosowi oraz pani doktor Weronice Pilnej. Serdecznie dziękuję.